let us begin let's talk a little bit about probably the single most important learning and teaching strategy of all. Teraz chciałbym powiedzieć o najbardziej skutecznej strategii. And that's this whole issue of giving feedback. To jest przede wszystkim udzielanie informacji zwrotnej. So first of all, as you would imagine, the feedback should focus on the task for that student and not the student. Tutaj ważne jest, żeby pamiętać, że ta informacja zwrotna powinna się skupić na zadaniu, a nie na osobie, która je wykonuje. So it's far better to phrase this as this seems to be causing a bit of problems rather than you are obviously struggling with this. Czyli tutaj ważne jest, żeby powiedzieć tak, to wydaje się stwarzać trudności, problemy, zamiast widać, że masz z tym problem. Okay. Personalny. As I said, there's informative feedback, and that's important, that word, is literally the top teaching and learning strategy. Czyli tutaj ta informacja zwrotna, skonkretyzowana i dobrze sformułowana jest taką top strategy. And it should be, this is why I'm finishing with this, because we started with setting learning objectives, and the feedback clearly has to relate exactly to what the learning objective was and any success criteria that you set up or agreed with your student at the beginning. Czyli tutaj to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli ustalenie najpierw celów uczenia się, wyników, które chcemy osiągnąć, a potem udzielamy informacji zwrotnej, co zrobić, żeby ten cel osiągnąć w procesie uczenia się. It does need to be continuous and in detail. And this is the important bit, detail what the student must do to improve. I to jest bardzo ważne, żeby udzielać informacji zwrotnej, która jest stała, częsta i szczegółowa, konkretna. And the phrase that I think is the most important is clearly how can you close the gap between, if you like, the ideal outcome, which the success criteria, the ideal outcome, and maybe where the student was. This is the gap. How do you close the gap? That's the phrase to use the whole time. Czyli tutaj bardzo ważne jest to, na co Colin zwraca uwagę, to żeby nauczyciel, mając uczeń, który ma cel, widzi, czego jeszcze uczniowi brakuje do osiągnięcia tego celu. Co musi zrobić, wskazać co i jak musi zrobić, żeby przejść z tego miejsca, w którym jest tutaj, do celu, który jest tutaj i jak tą lukę wypełnić. So over time, the students are very conscious. I'm always looking to close the gap between the perfect and where I was. I tutaj uczniowie zawsze starają się wypełnić tą lukę między tym swoim wymarzonym celem, przez siebie określonym, a tym miejscem, w którym są. And I'm always conscious of trying to relate that not to necessarily the native ability of the student in that subject, but always relate it to the amount of effort they're making. So the point is that more effort equals more success. That's the message we're trying to get over. I tutaj bardzo ważne jest, żeby nie skupiać się na takich wewnętrznych zdolnościach ucznia, tylko starać się wykazać, że im więcej uczeń włoży pracy i wysiłku w proces nauki, tym więcej osiągnie wymarzony sukces. And I'm using again a John Hattie phrase, Professor John Hattie. The whole idea is we're trying to make the students' learning process visible. We're trying to make it visible to themselves so that they understand that the learning is a skill that is learnable. Czyli tutaj znowu posłużę się tym zwrotem autorstwa Johna Hattiego, żeby określić, kluczowe jest, żeby określić uczniom proces nauczania i stworzyć go widocznym, namacalnym i takim, które mogą faktycznie zobaczyć, dotknąć i w tym momencie osiągnąć. Okay. All right. So let's get a little bit more detail about this feedback because it is the number one learning and teaching strategy. No, tutaj porozmawiamy jeszcze o tej informacji zwrotnej, bo jest to jedna z ważniejszych strategii. And if you like, here is a kind of a checklist of the things that ideally you would want to do to make sure that the feedback
is really successful in your class. I tutaj przejdziemy przez kilka punktów, które opisują, jak ta informacja zwrotna powinna być skonstruowana. So can we design the assessment task, the exam or the test or whatever it is, in more than one stage so that the student can complete stage one, get the feedback on that draft, swap them, and using that feedback go on to step two, and that way the feedback loop is built in to the whole assignment. Czyli tutaj dobrym pomysłem jest to, aby podzielić tą weryfikację, czyli te testy na etapy. Na przykład uczeń podchodzi do pierwszego etapu testu, otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela, na tej podstawie podchodzi do kolejnego etapu i dzięki temu może zweryfikować swój postęp i też można tutaj się wymienić pracami też z uczniami, z kolegami. Good. Also, put yourself in the student's shoes. Lots of red pens and crossings out is obviously a bit disheartening. Tutaj bardzo ważne, żeby też nauczyciel miał na względzie to, jak może się poczuć uczeń i wszyscy wiemy, że dużo przekreśleń, nakreśleń w czerwonym kolorze może być zniechęcające. And we use, or I use in classes that I'm involved in, this phrase 2 stars and a wish. I think these two things were really good, but I wish you had done a little bit more of that. Tutaj w klasach, z którymi współpracuję, bardzo często stosuję taką formę jak dwie gwiazdki i życzenie, czyli wykonałeś to zadanie na 2 gwiazdki, tutaj jeszcze, żeby zdobyć jedną, to musisz to i to poprawić. And I think we were talking about Polish schools. I think most Polish primary schools, you do actually give more feedback than grades. But the interesting thing is for secondary schools, the research is just as clear that feedback on what to do to get better is more productive than grading. Tutaj w szkołach, wiem, że w szkołach podstawowych jest stosowana ta ocena opisowa i częściej uczniom młodszym przekazuje się informację zwrotną w formie słownej, czy właśnie takiej jakiejś innej niż oceny. Natomiast badania potwierdzają, że ta metoda, czyli komentarze i informacje zwrotne zamiast ocen sprawdza się również na innych etapach, na wyższych etapach nauczania. Okay, and the other thing that I think is important with feedback is, in addition to obviously giving individual feedback, if you give general feedback to the whole class on this particular piece of work, highlighting the common areas of strengths and weaknesses, then the individual student can put his or her work into context. It gives them if you like, a sighting shot to see where they stand. Tutaj bardzo ważne jest oczywiście dawanie zindywidualizowanej informacji zwrotnej każdemu uczniowi, ale dobrze jest też udzielić takiej informacji na forum klasy i wtedy uczeń może odnaleźć siebie na forum klasy w odniesieniu do całej grupy i mieć taki właśnie punkt odniesienia. Okay, just a couple more comments on feedback because it is so important. And this is quite a common mistake. The teacher will put a lot of work into detailed feedback on a piece of work, but then not give the student enough time to act upon it. Tutaj bardzo ważne jest, częstym błędem jest to, że uczniowie mają się sprawdzić, ale potem nie mają dużo czasu, żeby naprawić swoje błędy. Tutaj polecamy to, żeby dać uczniom czas na podejście do poprawy, nauczenie się i oddanie pracy i testu ponownie po czasie, po uzyskaniu tej informacji zwrotnej. And to me the ideal is that if you've given feedback, I would ideally want to see the student rework that in the light of your feedback, because that then completes the loop and shows that you're serious, and B, it proves to the student that a little bit of effort and following a feedback advice is the way to improve.
I tutaj informacja zwrotna dana uczniowi, który może się nad tym zastanowić, może podejść jeszcze raz do testu, pokazuje, że jako nauczyciel jesteśmy poważni i zaangażowani w proces nauczania ucznia, który ma czas do tego, żeby nadrobić tą lukę pomiędzy jednym testem a drugim i tutaj zobaczyć swoje postępy. Okay. The other thing in terms of making sure that feedback is acted on is to ask the student to identify one thing that they would like to do differently to improve next time and commit to doing that. Tutaj kolejną ważną rzeczą jest to, aby poprosić ucznia o to, aby sami wskazali jedną rzecz, którą chcą w najbliższym czasie poprawić, jeden aspekt swojego procesu nauczania i potem dać im możliwość wykazania się. And I'd like to see them having done that. So there's work involved, but you see, the whole point is that you're showing, you're demonstrating that this, to me, is so important, that learning is a learnable process, and that's why feedback is so important. And having identified and committed to improve this thing, reflect on having done it, how well this improved their performance. I to właśnie dzięki temu możemy pokazać, że uczenia się też można nauczyć. To znaczy można nauczyć się wypracowania takich strategii, uczyć się w taki sposób, aby znaleźć dla siebie najlepszy sposób do poprawy i do osiągnięcia wymarzonych celów.